Lamborghini obiecuje, że ten samochód jest w stanie przyspieszyć do setki w 3,2 sekundy. Zobaczmy, na ile te obietnice pokrywają się z rzeczywistością. Żeby uzyskać jak najlepsze osiągi, dobrze jest wybrać tryb Corsa, czyli trzeci z tych trzech, które są do wyboru. Wbijamy jedynkę. Gotowi? Niesamowite. Silnik wolno ssący, ale tak wkręca się na obroty, że ledwo nadążam ze zmianą przełożeń. Coś nieprawdopodobnego. I to brzmienie. Rewelacja. Nie wiem, czy to są 3,2 sekundy do setki, ale wiem, że jest to piorunująco szybko i robi takie wrażenie, że człowiek ma ochotę robić to cały czas. Mam nadzieję, że samochód jest w stanie to wytrzymać. Jesteśmy w centrum Warszawy, w miejscu, które niestety pewnie będzie głównym terenem łowów hurakanów, czyli w aglomeracji, w dużym mieście. To tutaj mieszka najwięcej zamożnych osób, które są w stanie pozwolić sobie na tego typu samochód. No i to tutaj pewnie gdzieś w parkingach podziemnych, uwięzionych zostanie najwięcej hurakanów. Nie mówię o konkretnie Warszawie, ale o dużych miastach, o aglomeracjach, o stolicach krajów nie tylko europejskich. Ten samochód zadziwiająco dobrze sprawuje się w warunkach miejskich. Spodziewałem się czegoś bardziej hardkorowego, czegoś sztywniejszego, bezkompromisowego, czegoś, co będzie wymagało od kierowcy więcej poświęceń. Tymczasem mamy samochód, który dobrze spisuje się w codziennej jeździe. Zawieszenie gładko wybiera nierówności. Skrzynia biegów dwusprzęgłówka, 7-biegowa, dość gładko i miękko przerzuca kolejne przełożenia. Jeżeli jesteśmy w trybie strada, zawieszenie jest na tyle miękkie, a skrzynia działa na tyle łagodnie, że właściwie nie czuć żadnych wstrząsów ani szarpnięć. I to jest duże zaskoczenie, bo Lamborghini zwykle kojarzyliśmy z producentem ekstremalnych samochodów. Kierunkowskazy, właśnie przed chwilą musiałem włączyć kierunek, żeby zmienić pas ruchu. To jest coś tak totalnie irytującego. Nie wiem, co za gość wymyślił, żeby kierunki wrzucać lewym kciukiem jak w motocyklu. Wyobraźcie sobie, że próbujecie opuścić rondo i musicie włączyć kierunkowskaz, żeby zasygnalizować ten manewr, a kierownica jest do góry nogami. I w tym momencie włączenie odpowiedniego kierunkowskazu jest po prostu niemożliwe. Więc totalny bubel. Uważam, że to jest rzecz, którą należy momentalnie poprawić. Nie wiem, co było nie tak z manetkami za kierownicą, ale znikły obie. Nie ma ani do kierunkowskazów, ani do wycieraczek. Wycieraczki włączamy prawym kciukiem. Nie mamy dzisiaj okazji wypróbować tego auta na torze. Mamy okazję sprawdzić go przez krótką chwilę w centrum Warszawy. Dzisiaj rano jadąc do pracy
Pewnie spowodowałem to, że kilka osób, kilku młodziaków spóźniło się do szkoły, bo stali na skrzyżowaniu z telefonami zamiast biec do szkoły za minutę 8. No ale takie jest Lambo, jest takie bardzo ostentacyjne, lubi się pokazywać, lubi się chwalić swoim wyglądem i pewnie dlatego wielu klientów właśnie go ceni. I z tyłu mamy 5,2 litra bez turbo doładowania, V10, moc 610 koni mechanicznych, rzucona na 4 koła i 560 Nm. To są parametry, które naprawdę są godne uwagi. No i teraz stoimy na skrzyżowaniu ze światłami. Pas mnie trochę ściska, muszę poluzować. Muszę poluzować dlatego, że nie widzę sygnalizatora. Myślę sobie, że kierowcy tego typu samochodów albo mają dobrze wyćwiczone mięśnie brzucha, albo mają nieźle wyćwiczone mięśnie szyi, żeby wyglądać, kiedy zmieni się światło na zielone, bo nie da się spojrzeć inaczej i dostrzec semafora niż właśnie w ten sposób. Jest to spore utrudnienie, trzeba albo stawać 10 metrów przed skrzyżowaniem, albo jeżeli już dojedziemy do samego krańca skrzyżowania, wykonywać taki ruch, no i czekać, cierpliwie czekać. Raz, dwa, trzy, odpoczynek. Raz, dwa, trzy, wyprost. Raz, dwa, trzy, jedziemy. Pewnie usłyszeliście, że zadziałał system start-stop. To jest kolejne zaskoczenie w Lamborghini. Nikt nie spodziewa się po takim samochodzie, że będzie próbował zachować pozory ekologii, a jednak w Huracanie jest zamontowany system start-stop, który pozwala trochę w tabelkach obniżyć emisję CO2, no i gdzieś tam śladowo zmniejszyć to zużycie paliwa. A jakie to jest zużycie paliwa? Nie mam bladego pojęcia, bo gdzieś tu jest komputer pokładowy. Próbowałem wywołać nawet jego wskazania, no ale coś wyświetla, ale nie mamy tu średniego zużycia paliwa. Zresztą umówmy się, kogo to interesuje.